Jak każdy wielki ród, także węgierska rodzina Batorych ma swoją legendę. Kiedy to w XIII wieku wojownik imieniem Gutkeld pokonuje smoka i za zasługi dostaje przydomek Bator, czyli dzielny. A dalej to już wiecie, polski król, krwawa hrabina i szwedzki legendarny zespół. A dzisiaj zajmiemy się płytą Batory Blood on Ice. Oryginalny materiał na Blood on Ice został zarejestrowany podczas 3 sesji w lutym i październiku 1988 roku oraz w czerwcu 1989 w Heaven Shores Studio w Sztokholmie. Zaktualizowana wersja albumu została nagrana w czerwcu i lipcu 1995 roku w Hellhole Studio w Sztokholmie. Ta płyta miała być 5. krążkiem Batory, jednak nie została ukończona, ponieważ odbiegała od pierwotnego blackowego brzmienia zespołu i przeleżała w archiwach do 1995 roku. Według tego, co napisał Quorthon, 60% oryginalnego materiału została nietknięta. Krążek idealnie wpasowuje się w wikingową erę zespołu, choć raczej powinien być wyodrębniony jako Conan Barbarzyńca Metal, gdyż nawet z niego zaczerpnął tytuł. I tak stał się 9. albumem studyjnym. Fabuła, którą napisał Quorthon, to historia 9-letniego anonimowego bohatera, który jako jedyny ocalał z napadu 20 czarnoskrzydłych jeźdźców niosących sztandar bestii, ukrywając się w drzewie. Mężczyźni zostają wymordowani, zaś kobiety z dziećmi zesłane na północ. Chłopak spędza w lesie 15 lat, gdzie dorasta, staje się silny, jednak wspomnienia okrucieństw nobilitują go do zemsty. Pewnego razu spotyka jednookiego starego mężczyznę, prawdopodobnie Odyna, który oznajmia chłopakowi, że ten przewidział 1000 lat temu jego nadejście i że to on stanie się bohaterem i będzie walczył w ich imieniu. W związku z tym chłopak otrzymuje zdolności, kilka artefaktów oraz informację, że 100 dni będzie trenowany. Pierwszym z tych artefaktów jest Tryfing, miecz wykuty na początku świata, drugim 8-kopytny koń Sleipnir, zaś prowadzić go będą 2 kruki, Hugin i Munin. Otrzyma również nadprzyrodzone moce. Po pierwsze, leśna kobieta czarownica zabierze mu serce, aby był odporny na cięcia. Po drugie, odbędzie podróż do bezdennego jeziora, gdzie otrzyma wiedzę o światach starych i nowych. Stary mężczyzna wrzuca swoje lewe oko do jeziora, aby chłopak miał zdolność przewidywania. Zaś sam będzie musiał wydłubać dwojeoczu i również wrzucić do jeziora, aby mieć możliwość widzenia daleko i blisko oraz nie patrzeć w oczy bestii podczas ostatecznej walki. Rusza na północ prowadzony przez kruki, aby zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem. Oczywiście pokonuje bestię, uwalnia dusze przez nią przetrzymywane i razem jadą do Walhalli. Jak widzicie po historii, jest to koncept pełen patosu, więc nie mogło się obyć bez gitar akustycznych, zmian tempa, dużej ilości klawiszy, emocji oraz śpiewu. Większość utworów zawiera epickie chóry w tle, jak miało to miejsce na Hammerheart czy Twilight of the Gods. Każdy kawałek jest wyrazisty i zawiera swoje wyjątkowe riffy. Płyta jest emocjonalna, z dużą ilością efemerycznych, podniosłych momentów, zaś galopujące gitary tworzą atmosferę wielkości i dumy. Bas jest bardziej słyszalny niż na poprzednich albumach, zaś perkusja Warrenta jest epicka, z dużą ilością pogłosu. Jak wiemy, Quorthon jako wokalista nigdy nie był mistrzem świata, jednak czy wyobrażacie sobie tutaj kogoś innego? Świetnie wcielił się w wiele ról, krzycząc i śpiewając to częste o czy a. Na pewno piętą achillesową albumu jest produkcja, która jest słabsza niż na innych krążkach zespołu. A to dlatego, że w tamtym czasie zespół nie miał pieniędzy, album nagrywał w shopie, a do miksu nawet trafił sąsiad koszący trawnik. Mimo to w album włożyli bardzo dużo siły, energii i czasu. Gitary tu nie dominują, raczej wspomagają chóry i rzadko wysunięte są na pierwszy plan. Akustyki zaś tworzą pogański klimat. Na pewno wyróżnikiem albumu jest jego różnorodność, od delikatnych arpeggiów po porywające fraszowe hymny wychwalające bogów. Muzyka pomaga w opowiadaniu historii, w sumie najlepszej w całej dyskografii zespołu. Każda piosenka to emocje wynikające z wydarzeń, jak złość, smutek, zemsta. Słyszymy odgłosy końskich kopyt oraz kroki na śniegu. To również buduje klimat. Ten album to brakujące ogniwo między Bloodfire Death a Hammerheart i właśnie dzięki niemu wiemy, dlaczego ten ostatni stał się takim arcydziełem. Może błędem było wydanie Blood on Ice w 1996. Gdyby Quorthon zdecydował się go opublikować w końcówce lat 80. czy na początku 90., to może krążek byłby wymieniany na równi z takim Twilight of the Gods. Ale i tak dobrze, że się ukazał. Może gdzieś na dnie przepastnych archiwów zespołu drzemią jeszcze takie perełki. Może ktoś się do nich dokopie, może opublikuje. Oby. To posłuchajmy teraz fragmentów tego epickiego dzieła. Album rozpoczyna się dźwiękami z wioski, odgłosami mieszkańców, meczeniem kóz czy końskimi kopytami, po czym następuje eksplozja chórów gregoriańskich kawałka tytułowego. Jednak są one bardzo złowróżne. Quorthon opisuje napaść na wioskę, podniosłe gitary wtórują chórom i ostremu wokalowi.
The Woodwoman to dla mnie kwintesencja wikingowego okresu Batory. Potężne chóry, gitary akustyczne i emocjonalny śpiew Quortona. Główny motyw refrenu gra mi w głowie latami. Utwór jest niesamowicie potężny, dumny i chwytliwy. Akustyki doskonale współgrają z tempem kawałka, który opisuje wiedźmę zamieszkującą środek lasu i nie zostawiającą śladów na śniegu, która wyrwała bijące serce z piersi młodego człowieka. The Lake to kolejny potężny utwór, jeden z najlepszych kawałków Batory, utrzymany w wolnym tempie z akustycznym podkładem. Zaś refren to po prostu mistrzostwo świata. Chóry, wielkość, duma to arcydzieło. Tekst mówi o głównym bohaterze, który wrzuca swoje oczy do jeziora, aby za pomocą czarnych kruków mógł widzieć blisko i daleko. Album zamyka The Revenge of the Blood on Ice, który rozpoczyna się w podobny sposób jak utwór początkowy, dając poczucie zamknięcia cyklu. Jest to bardzo bombastyczny utwór, eksponuje wszystkie style zawarte na albumie, jak w dziele klasycznym. Główny bohater przejeżdża przez wielkie wrota Halu, by pokonać bestię. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Cover przygotował Christian Wallin, czyli Necrolord. Na okładce w kolorystyce niebieskiej ukazane są postacie występującej w historii opowiadanej na płycie, czyli m.in. jednooki starzec, ośmiokopytny koń, czarne upiory i tym podobne. W centrum okładki umieszczono płonący miecz Tryfing, którym główny bohater pokonał bestię. Na froncie wiele się dzieje, ale całość nie jest przytłaczająca i fajnie się ją ogląda. Na moim wydaniu nie ma ani nazwy zespołu, ani tytułu. Znaczy jest, ale z boku, by zapewne nie przysłonić grafiki. To dobry pomysł. We wkładce na białym tle czerwoną czcionką wydrukowano historię powstania całej opowieści oraz muzyki w języku niemieckim i angielskim oraz tytuły utworów. Na ostatniej stronie zaś umieszczono okładki innych albumów Batory. Na srebrnej płycie CD wytłoczono jednookiego starca oraz czerwoną czcionką wydrukowano nazwę zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów oraz czarne logo Blackmark. Na tylnej okładce, na której widnieje krew na lodzie, podano tytuły utworów oraz logo Blackmark. Mam wrażenie, że Blood on Ice wszyscy znają, jednak nikt nie umieszcza albumu wśród tych najlepszych. A przecież płytę słucha się, jakbyśmy oglądali produkcję filmową, dając się ponieść wyobraźni. Dla mnie to dzieło wybitne, którego słuchałem wielokrotnie. Zresztą posiadam pierwsze bicie na CD, które notabene dostałem na święta, gdyż w tamtych czasach nie było mnie stać, żeby ją sobie kupić za kieszonkowe. To arcydzieło i jedno z najlepszych dokonań zespołu ze Szwecji. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!